Hej, jestem Maciejem opowiadającym o Data Loss Prevention. Dzisiaj opowiem, jak zainstalować Nextclouda na najnowszej wersji TrueNAS Community Edition, czyli 25.04 funktów. To za chwilę, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. TrueNAS zmienia się. A dokładnie rzecz biorąc, najbardziej zmienia się sposób implementacji dodatkowych funkcjonalności w postaci aplikacji, jak na przykład Nextcloud. Zmienia się backend, jakim to było robione. Niech wspomnę przejście z TrueNAS Core do Scala, gdzie zmigrowaliśmy z Jaili do Kubernetesa. 2 wersje temu była migracja z Kubernetesa do Dockera. Mam nadzieję, że tu zostaniemy z Dockerem. Więc to się zmienia. Dodatkowo sposób implementacji aplikacji, w tym wypadku Nextclouda, w samym TrueNASie też się zmienia, ponieważ zespół TrueNASa bierze aplikację, na przykład tego naszego Nextclouda, opakowuje to w swój installer, w swoje zależności i udostępnia nam w sklepie i z naszej perspektywy jest to klik. Natomiast pod spodem jednak sporo się tam dzieje. Dodatkowo rozbudowają się funkcje w takiej instalacji, w takim sposobie wdrożenia. Mamy nowe możliwości, pojawiają się dodatkowe przełączniki, dodatkowe miejsca do uzupełnienia. Co nam to daje? Daje nam to większą możliwość kontroli nad aplikacją, nad jej wdrożeniem, poszerza funkcjonalności, natomiast niestety troszeczkę sprawia to wzrost poziomu komplikacji. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że nie do końca jest to rozwiązanie typu fire and forget. Jeżeli jesteście kompletnie zamknięci i szukacie totalnego out of box, to może nie być rozwiązanie dla Was i zastanówcie się, czy chcecie w tą stronę iść. Natomiast jeżeli macie w sobie chęć zajrzenia tego, co się tam dzieje pod spodem, ewentualnie zrozumienia i będziecie chcieli ewentualnie coś w środku zobaczyć, to myślę, że jest to miejsce dla Was i rozpoczynamy przygodę z Nextcloudem. Zaczynamy. Mamy tutaj czystą wersję TrueNASa Scale wersji 25.04. Nie ma na niej specjalnie za wiele, mamy tylko skonfigurowany pool. Na czymś musimy to trzymać. Nie ma żadnych aplikacji. Tutaj jest mniej więcej czysta instalacja. Co musimy zrobić? Klikamy w Apps, Discover Apps, no i co? Wciskamy Nextclouda. Klikamy OK. I co powinniśmy tutaj teraz wiedzieć? Jak już wspominałem, aplikacja to coś innego niż numer aplikacji, wersja aplikacji w TrueNASie. Jeżeli klikniemy Install, co zaraz zrobimy, zainstaluje nam się aplikacja Nextclouda 31.04. Natomiast wersja 1.6.22 to jest wersja implementacji tej aplikacji w TrueNASie. Czyli jedne, co będziemy mogli zrobić później w TrueNASie, to zmienić tą wersję, czyli wersję instalacji, wersję implementacji w TrueNASie. Ona za sobą będzie niosła zmianę wersji aplikacji. Natomiast wprost z GUI nie będziemy w stanie zmienić tej wersji, będziemy ją to w stanie osiągnąć tylko dzięki zmianie wersji implementacji. Idziemy dalej. To jest czysta instalacja, tak jak wspomniałem, w związku z czym zanim zaczniemy instalować dockery, kontenery i cały ten aparat, który zresztą sam się zainstaluje w tle, musimy najpierw zdecydować, na którym pulu chcemy to instalować. Zwróćmy uwagę, że jeżeli mamy na przykład 2 pule, jeden z SSD czy NVMe, a drugi talerzowy, to warto samą aplikację, obsługę samych aplikacji, czyli konfigurację kontenerów i tym podobne rzeczy, jednak zainstalować na szybszym pulu. Tu jest tylko jeden. Dobrym pomysłem jest trzymanie kontenerów na szybszym pulu, a już sam storage można spokojnie trzymać na talerzach. Ja kliknąłem
kliknąłem, żeby wybrać pool, a on tak naprawdę w tym momencie dopiero będzie rozpędzał całą instalację Dockera, będzie tworzył konfigurację Dockerów, będzie przygotowywał się, żeby w ogóle rozpocząć działanie z aplikacjami, i dlatego to chwilę trwa. OK, odpalił. W tym momencie już mamy odpaloną funkcjonalność Dockerów pod spodem. Teraz możemy zabrać się za konfigurację tej konkretnej aplikacji, czyli Nextcloud. Wybieramy nazwę aplikacji Nextcloud, to pewnie dobre rozwiązanie. Być może jeżeli będziecie chcieli kilka instancji Nextclouda tutaj zamontować, to pewnie będzie wersja 3, czy bądź może nazwa klienta, czy cokolwiek innego. Domyślnie niech to zostanie Nextcloud. Wspomnę, że nie możesz mieć dwóch aplikacji o identycznej nazwie, więc w wypadku drugiej, jeżeli będzie druga instancja Nextclouda, będzie musiało się to nazywać na przykład 2. Tu jest wersja implementacji, to już wcześniej wspominałem, mamy możliwość tylko aktualnej wersji. W wypadku, jeżeli byśmy chcieli update'ować, to będzie po prostu zmiana tej wersji, o tym też już mówiłem. Jeżeli chodzi o Postgresa, warto przy nowej instalacji, żeby nie pozostawać na starej wersji, wybrać nowszą, więc niech będzie to 17. Admin user, admin, nie róbcie tego na produkcji, ale tutaj sobie robimy admin, to będzie zaraz zaorane. Idziemy dalej. Imaginary. To jest funkcja, która powinna poprawić nam wgrywanie różnego rodzaju grafik, podglądów i tego typu rzeczy. To możemy włączyć host. To jest miejsce, to jest nazwa, po jakiej będziemy się chcieli odwoływać do naszego Nextclouda. W moim wypadku będzie to IP tego właśnie hosta, tego właśnie naszego Nextclouda, ale na konkretnym porcie ja sobie to ustalę na 30 000. Nie ma problemu. To byleby nie był ten port zajęty przez jakąś inną funkcjonalność na naszym Trunasie. To jest miejsce, w którym będą przechowywane dane klientów w środku naszego kontenera. Ta ścieżka nie ma nic wspólnego, nie bezpośrednio ma cokolwiek wspólnego z naszą strukturą katalogów na Trunasie. Redis jest to cache. Tutaj potrzebujemy, tylko zrobimy password. Redis jest to cache zapytań SQL-owych. Żeby za każdym razem nie odwoływać się do bazy danych, część odpowiedzi na pytań może być cache'owanych, przez co wystarczy się zapytać cache'a odpowiedzi na pytanie, a nie trzeba męczyć bazy danych. To zdecydowanie przyspiesza działanie. Hasło bazy danych. Niechże będzie oryginalnie password. Nie róbcie tego w domu, nie muszę się powtarzać. PHP maksymalna wielkość wgrywanego pliku 3 GB powinna być wystarczająca. PHP memory również powinna być wystarczająca. Mówimy tutaj o odpaleniu dosyć podstawowej wersji. Kwestia zwiększenia wydajności dla wielu użytkowników, czy jakieś specyficzne przypadki graniczne, to nie ten przypadek. Tu odpalamy dosyć prostą, działającą wersję. Idziemy dalej. Czy włączyć Crona? Tak, włączamy Crona, ponieważ Nextcloud w tle potrzebuje sobie robić różnego rodzaju akcje czyszczące i sprawiające, że to będzie działało poprawnie. Chcemy to zrobić i niech sobie zostanie raz na 5 minut. Jeżeli byśmy potrzebowali dodać dodatkowe zmienne, na przykład konfigurację maila, czy różne dodatkowe funkcjonalności potrzebowalibyśmy przekazać, można to zrobić tu w wersji nazwa klucza i wartość, czy na przykład serwer SNMP i jego nazwa, czy też hasło. To się przydaje, jeżeli chcielibyśmy, żeby Nextcloud wysyłał nam gdzieś maile. GUI, WebGUI port.
Tu jest podane 30 027. Ja sobie zaznaczyłem u góry samo 30 000. Tutaj sobie zmienię. I tak jak tam była tylko u góry tylko nazwa, do której będziemy sięgać, tak tu ustalamy, jaki rzeczywiście port będzie zajęty przez naszego Nextclouda. Tu wyznaczamy, jaki certyfikat ma być używany przez TrueNAS-a. Brak certyfikatu, certyfikat samego TrueNAS-a, lub możemy tu importować certyfikat zewnętrzny, natomiast jakby na potrzeby tego tutoriala zostawiamy bez certyfikatu. Opcji jest kilka, albo możemy wgrać własny certyfikat, albo możemy użyć jako reverse proxy Cloudflare'a. Wiele innych sposobów, żeby ten certyfikat zadziałał, natomiast tutaj zostajemy bez certyfikatu. I co się tutaj dzieje? Tu się troszkę zmieniło, bo teraz tak, dockery są bezstanowe, czyli jeżeli nie zmontujemy żadnego miejsca na dysku, to na naszym rzeczywistym dysku, to kontener po restarcie będzie z powrotem czysty. Żeby tego uniknąć, musimy gdzieś zamontować dane, do których będzie się odwoływał Nextcloud. I tutaj mamy trzy rzeczy. Dwie opcje, trzy rzeczy. Jakie są dwie opcje? Dwie opcje to jest pozwól systemowi Ajaxa, żeby zajmował się tym w tle. On wówczas stworzy sobie gdzieś odniesienia, on będzie się tym zajmował i to jest spoko. Natomiast ja wolę mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje i wolę wiedzieć dokładnie co i jak. W związku z czym ja wybieram host path, czyli wskażemy dokładnie, w którym miejscu na dysku będą przechowywane dane. I to są te dwie opcje, ale musimy wskazać trzy rzeczy. Pierwsze, gdzie będzie katalog główny naszego Nextclouda, czyli gdzie będzie trzymał wszystkie dane, jak dane aplikacji, konfiguracje i tego typu rzeczy. Musimy to gdzieś wskazać. Ciekawostką, którą tutaj mamy od niedawna, jest możliwość stworzenia tutaj datasetu. Nie trzeba iść do storage, datasets i tak dalej, tylko tutaj sobie stworzymy dataset. Bardzo, bardzo fajne, bo jak się coś instaluje, nagle, no dobra, musimy mieć dataseta, musimy iść tam z powrotem i wracać tu do konfiguracji. Fajny feature. Nextcloud. Ale jak już wspomniałem, pod Nextclouda będziemy potrzebowali trzy rzeczy. Wracamy jeszcze raz pod katalogiem Nextcloud. Tworzymy pod datasetem Nextcloud. Tworzymy sub dataset i nazwiemy go WebData. Stworzone. Wskazujemy. Następna rzecz. User data, czyli miejsce, w którym będą trzymane dane tylko nasze dane, nasze pliki użytkowników. I tutaj również host path. Idziemy sobie do Nextclouda i zrobimy user data. Spoko. Następna rzecz, która również nie może znikać po restarcie, jest oczywiście baza danych, prawda? No to musimy wskazać miejsce, gdzie będziemy chcieli przetrzymywać pliki bazy danych. Już mamy dwie, dodajemy trzeci, database. Create, automatic permission, idziemy dalej. Warto rozważyć limity CPU czy memory w stosunku do całego naszego TrueNAS-a. Warto o tym pamiętać. Jeżeli będziemy potrzebowali przekazać GPU, to również jest taka możliwość. Tylko tyle i aż tyle. Klikamy install. To troszeczkę potrwa, pierwsze uruchomienie, bo co on musi zrobić? On w tym momencie musi ściągnąć obrazy Dockera, musi je odpalić. W tym momencie instalator zorientuje się, że to jest pierwsza instalacja, musi stworzyć bazę danych, musi nagrać na nasz dysk wszystkie pliki, które będą potrzebne do działania. W związku z czym tak, to zależnie od wydajności systemu może chwilę potrwać. No i mamy zainstalowane, wszystko działa. Mamy informację, że jest running, mamy informację, że jest up to date, możemy ją zrestartować, zatrzymać. Jeśli będzie możliwość aktualizacji, tutaj dostaniecie informację, że jest możliwa do aktualizacji i wówczas będzie można przez klik zaktualizować.
Jeżeli chcielibyśmy cokolwiek zmienić w istniejącej instalacji, klikamy Edit i możemy pozmieniać to, co z jakiegoś powodu chcemy tutaj zmienić. Tylko że kliknięcie Update spowoduje, że on się będzie jeszcze raz, musi się przebudować. To potrwa dużo krócej, w zasadzie dosyć powinno być szybkie, ale on to zrobi informacyjnie dla Was. Teraz tak, czyli teraz mamy informacje, mamy, jak wspomniałem, wersję aplikacji, wersję implementacji, Train Stable i klikamy Web GUI. Jak widać, mamy tutaj adres IP i mamy port, zdefiniowane poświadczenia admin nie działa. Działa, musiałem coś źle kliknąć. No i tyle. Mamy działającego Nextclouda. Wszystkie podstawowe funkcjonalności tutaj już mamy zrobione. Z ciekawostek, które zdecydowanie warto używać, kliknijmy aplikację, ponieważ do samego Nextclouda możemy zacząć dodawać różnego rodzaju aplikacje. Jest ich multum. Gry, pulpity, akcje. Tego jest dosyć dużo. Warto sobie kliknąć na przykład w zestaw aplikacji i na przykład pakiety dla firm, pakiet centralny, kolabora, kontakt, maile, talk. Kliknijmy sobie, włączmy to. Kalendarz, dosyć ciekawa funkcjonalność, jakaś alternatywa dla kalendarza Google'a. Kontakty, możliwość utrzymywania kontaktów w Nextcloudzie. Talk jest alternatywą dla komunikatorów wewnątrz Nextclouda. Mamy do dyspozycji normalny czat do komunikacji z innymi użytkownikami. Deck jest dosyć ciekawą alternatywą dla na przykład Trello. Mail jest to funkcjonalność, w której używając której będziemy mogli zalogować się do naszego konta e-mailowego. To jest alternatywa dla na przykład Roundcube'a. Wewnątrz naszego Nextclouda będziemy w stanie graficznie obsługiwać nasze maile. Też świetna sprawa. Przy pomocy jednego dashboardu mamy dostęp do swoich plików, kalendarza, do rzeczy do zrobienia, czyli deka oraz swojego maila. Całkiem fajnie to wszystko zaczyna działać. Troszeczkę to potrwa, on się włączy. To też kwestia mocy tego, co mamy pod spodem. Tych aplikacji jest po prostu ogrom. Oczywiście można pisać swoje, natomiast te, które są tutaj, tworzą dosyć ciekawą alternatywę do tych chmur, które istnieją. To się powinno w międzyczasie powłączać. Wróćmy jeszcze tutaj do naszego Trunasa. To też warto spojrzeć. Mamy informację, na jakim porcie chodzi nasz Docker. Nasz Docker chodzi na 80, ale ma przekierowany port z Trunasa z portu 30 000. Mamy 7 działających kontenerów, Cron, Imaginary, Nextcloud, Postgres, baza danych, Redis, nasz cache i Postgres Update i Permission Exceeded, ponieważ wykonały swoją funkcję i już ich tam nie ma, znaczy już są wyłączone. Notatki to już jest rzecz, która nas interesuje mniej. W międzyczasie powinny się to wszystko tutaj powłączać. Po odświeżeniu powinniśmy mieć nowe funkcjonalności i mamy poczta, kalendarz. Pocztę trzeba skonfigurować do naszego konkretnego maila, żeby to zaczęło działać. Zdjęcia, pliki, talk. To jest ta alternatywa, ten komunikator. I jeszcze gdzieś powinniśmy mieć deka. Deck się nie zainstalował. Powinniśmy mieć deka, który jest alternatywą dla Trello. Deck.
powinniśmy go tutaj móc znaleźć. Czemu nie jesteśmy w stanie go tutaj znaleźć? Nie. Powinien gdzieś nam się tutaj pojawić. Użyjmy go z tej strony. Aplikacje, zestaw aplikacji już zróbmy w ten sposób. Talk, deck. A, właśnie. Pobierz i włącz. To będzie alternatywa dla Trello. Tak jak już wspomniałem, ona się powinna dosyć szybko zainstalować. Mamy deki. Mamy różnego rodzaju mamy alternatywy dla Trello, tak jak wspomniałem. Wszystkie te funkcjonalności, kalendarze, pliki, tablice, zdjęcia, talki, to jest wszystko do współpracy z zespołem w ramach naszego Nextclouda. No okej, ale teraz spójrzmy na to od wewnętrznej strony. Clear Docker.ps, czyli mamy dockery, które tutaj, kontenery, które tutaj chodzą. Są to kontenery ściągnięte z Ajaxa. One tutaj działają. Mamy Docker.ps, Docker Stats. Mamy informacje o aktualnym zużyciu poszczególnych kontenerów, zarówno pamięci, jak i procesora. Działa nam Cron, Imaginary, Nextcloud, baza danych i Redis. Teraz tak, mamy to zainstalowane, mamy zainstalowaną Nextclouda, super, ale no przecież gdzieś te dane muszą leżeć, musimy się przygotować, żeby zrobić ich backup, żeby na wszelki wypadek wiedzieć, gdzie one są i co zabezpieczyć. Już wskazywaliśmy to miejsce, ale pokażmy je jeszcze raz. MNT, czyli miejsce, gdzie są montowane pule w Nextcloudzie. Jest test pool, jest nasz Nextcloud i spójrzmy na na bazę danych postgresową. Proszę bardzo, to jest aktualna baza danych, która została stworzona w tym miejscu. Tutaj są wszystkie dane użytkownika, tak jak wspomniałem. W tym momencie jest tylko admin i tu są wszystkie pliki, zdjęcia, dokumenty i tego typu rzeczy. Są po prostu dostępne w formie plikowej. Mamy WebData. To jest miejsce, gdzie mamy samego katalog główny Nextclouda. Tutaj mamy konfigurację aplikacji, konfigurację całości. Tu mielibyśmy nasze pliki, gdyby nie były podmontowane w katalogu obok. Więc jeżeli będziecie chcieli stworzyć jakikolwiek backup, to wiadomo, gdzie szukać tych danych, co musimy zabezpieczyć. To byłoby tyle, taki ogólny przegląd zaktualizowanej wersji Nextclouda, jak to zrobić, co gdzie jest, co jak działa. Mam nadzieję, że się przydało. Dzięki. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!